Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj stoję przy grubościówko-wyrówniarce, czyli ostrugarce do drewna i chciałbym tutaj omówić jedną cechę, która myślę, że odpowie na kilka pytań, które pojawiły się w mailach od Was. Te pytania dotyczyły, czy potrzebne mi są dwie maszyny. Mając wyrówniarkę, czy potrzebuję grubościówkę, lub też na przykład, czy mam grubościówkę i czy to tylko wystarczy? Coś Wam pokażę. Już tutaj mam jakąś jesionową, ładną deseczkę, która ma... Będzie widać? Będzie widać. Tutaj mamy 53,5. Z drugiej strony mamy 53,5. Czyli jest to równoległe, idealnie. No to zaczniemy teraz to zbierać i zobaczymy, co się stanie. Ustawimy sobie tutaj zbiór, no powiedzmy z 2 mm. Przejadę 5 razy i zobaczycie, co będzie. Patrzę tylko, czy to jest wszystko poblokowane. Jest ok, możemy ruszać. Jeszcze odciąg huczy. Mamy wejście. 5 przejazdów, zbiór 2 mm. Jak myślicie, co będzie? Będzie idealnie zebrane te 10 mm? Czy też może coś zupełnie innego zobaczymy? No, zaraz się przekonamy. (45) idealnie. A tutaj? Widzicie to, nie? 49. Mogę jeszcze zrobić tak, że tutaj sobie ustawimy i wyzerujemy, a tutaj na końcu zmierzymy i mamy, proszę bardzo, taką oto różnicę. 4,3 mm. Jaki wniosek z tego wynika? Słuchajcie, na samej wyrówniarce, strugając w ten sposób, zawsze dostaniecie klin. Nie ma siły. Oczywiście ten klin będzie czasami mniejszy, czasami większy. Zauważcie, że wchodząc materiałem w nóż, zbieramy tą pełną grubość, czyli tutaj było te 2 mm, ale idąc materiałem, on zawsze będzie jakby troszeczkę, tył materiału troszkę się podnosił. Na wale nie jesteśmy w stanie docisnąć tak mocno tego materiału, żeby zbiór był równy na początku materiału i na końcu. Na końcu zawsze będzie mniej. Czyli zawsze dostaniemy materiał w klin. Może to Wam też na przykład utrudnić czasami pracę później na grubościówce, ponieważ teraz wkładałbym na przykład w maszynę, sprawdziłbym tutaj, że mam te, ile było? 45 chyba, a na końcu mam 49. I teraz jeśli tutaj dałbym zbiór, powiedzmy 3 mm, to na końcu miałoby już zbierać 7 mm. Więc o tym też pamiętajcie, że oczywiście trzeba sprawdzać to z dwóch końcy, z początku i z końca, bo te grubości mogą być różne.
Koniec. Czyli na wyrówniarce samej nie uzyskamy nigdy idealnego, równoległoboku. Zawsze to będzie w klin. Koniec. Tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.